Temat pierwszy, bezpieczeństwo aplikacji webowych. Ćwiczenie pierwsze, hasło użytkownika o niskiej złożoności. Posiadasz dostęp do web serwera obsługującego prostą stronę HTTP. Strona ta dostępna jest pod adresem http 99043. Ten adres jest specjalnie wygenerowany dla Ciebie na Twoją laboratorium w chmurze, w którym możesz sam próbować rozwiązywać to zadanie. O co chodzi w zadaniu? Na serwerze znaleźć można panel logowania do panelu administratora portalu. Szereg mamy aplikacji webowych, do których administratorzy mają dostęp właśnie przez takie panele. Podstawową rzecz, najprościej na świecie, najwygodniej, dostajemy się podając nazwę użytkownika oraz hasło. To ćwiczenie polega na tym, żeby sprawdzić, jak mocne hasło zostało ustawione dla danej web aplikacji. Jedyny użytkownik o loginie admin posiada do niego dostęp. Co to znaczy? To znaczy, że login name jest admin, to już wiemy. Pytanie, jakie jest hasło. Wiadomo, że osoba posiadająca dostęp do konta administratora nie dba o siłę hasła swojego konta. To wiemy, że hasło jest popularne. Dostęp do konta możesz przetestować przy użyciu pliku z listą najpopularniejszych haseł, takich jak 10 tysięcy najbardziej popularnych haseł. Tworzone są takie listy. W tym przypadku tutaj podany jest link, gdzie znajduje się 10 tysięcy najbardziej powszechnych haseł w internecie. Użyj narzędzi do automatycznego prób logowania, takich jak Hydra. No bo w jakiś sposób mamy jeden z 10 tysięcy haseł, musimy spróbować, jakie hasło jest poprawne. Oczywiście nie robimy tego manualnie, ręcznie, ponieważ trwałoby to zbyt długo, dlatego mamy narzędzie takie jak Hydra, która pozwala automatycznie wpisać nazwę użytkownika oraz hasło i sprawdzamy za każdym razem ileś set haseł, aż w końcu wyczerpiemy nasz zbiór całe 10 tysięcy haseł i liczymy na to, że jedno z tych słabych tam właśnie się będzie znajdowało. Dobra, przejdźmy dalej do zadania. W pierwszym kroku oczywiście pobieramy sobie, klikając na ten link, pobieramy sobie listę 10 tysięcy haseł. Może być ta, może być inna, zależy od Ciebie. Tu jest, wyświetlamy sobie format row, to znaczy, żeby uzyskać czyste hasła, czyli bez tych linijek, czyli mamy to czyste hasła, które następnie pobieramy sobie na swój bieżący katalog i mamy już pobrany serwer, listę haseł. Klikamy nazwę naszego serwera i w tym momencie uzyskujemy, to jest ten panel administracyjny, w którym chcemy zobaczyć, jakie hasło ustawił administrator. Klikamy sobie terminal i w terminalu wchodzimy do katalogu pobrane, gdzie tutaj znajduje się moja lista haseł. I teraz za pomocą linii poleceń wywołuję program Hydra, czyli ten program właśnie, który służy do sprawdzania różnych haseł. Oczywiście musimy go podać różnymi parametrami. Pierwszy parametr jest to adres IP, czyli adres komputera, gdzie znajduje się strony internetowej, gdzie znajduje się formularz, którego hasła chcemy sprawdzić. Kolejny parametr S to jest numer portu. Standardowo jest to port 80, ponieważ aplikacje webowe na tym pracują na porcie 80. Oczywiście może być inny port, numer portu, wtedy musimy tutaj zmienić. Pierwszy parametr -L to jest parametr, który nam mówi, jaka jest nazwa użytkownika. Z zadania wiemy, że w naszym przypadku jest to admin. W kolejnym kroku w kolejnym parametrze musimy podać miejsce, z którego aplikacja Hydra pobiera hasła. W tym przypadku jest ten plik, który został pobrany. Następne parametry -T małe i T duże określają, jak dużo wątków, jak dużo zapytań równolegle będzie kierowanych do strony internetowej, co jednocześnie do tego formularza webowego z loginem i hasło, jednocześnie czym większa liczba, tym szybciej uzyskamy wynik. T dla tego jednego celu, duże T mówi dla wszystkich atakowanych, czy może badanych stron, bo jednocześnie możemy badać na przykład 4 różne web aplikacje. Następny parametr określa nam, w jaki sposób to robimy. W tym przypadku robimy to przy pomocy formularza i przy użyciu metody POST i tutaj mamy kilka parametrów, które musimy określić. Pierwszy z nich to jest ścieżka. Standardowo u nas, jak sobie zobaczymy, mamy 99043, czyli nie ma żadnego podkatalogu. Czyli na tym etapie po prostu bierzemy slasha. Gdyby ta strona, ten formularz znajdował się w katalogu na przykład dane form PHP, musielibyśmy tutaj to wstawić. Następnie określamy, jaki jest username i password. Username będzie określany
z parametru user, czyli automatycznie to jest zmienna wbudowana w program Hydra, w naszym przypadku będzie to admin, oraz password, mamy zmienną wbudowaną pass, która będzie pobierana z naszego pliku, który podaliśmy. Następnie określamy kolejne pole, jest pole submit, któremu dajemy wartość submit. Kolejny parametr jest po dwukropku tego całego złożonego tego wyrażenia. Mamy failed, to znaczy, że standardowa aplikacja będzie czekała na wartość failed. W momencie, gdy zostanie sprawdzone hasło i zostanie określone, jest ono niepoprawne, czyli pojawi się komunikat failed, to znaczy, że to sprawdzone hasło jest złe. W momencie, gdy się nie pojawi komunikat failed, system wie, że podane hasło było poprawne. No i włączamy w takim razie, wyszukujemy i w tym momencie atak Hydra widać, że używa 64 tasków per jeden serwer, czyli 64 równoległych zapytań, tasków jest wykonywanych, żeby wykonywać zapytania łamiące hasło. Jest to okolica, na jeden task udaje się wykonać około 157 zapytań. Czyli jest to dosyć duża liczba zapytań i w tym momencie ten nasz serwer testujemy hasła, które są zapisane w tym pliku. To chwilę potrwa, ale za chwilkę powinno się nam pojawić wartości naszego hasła. To wszystko zależy od tego oczywiście, które hasło w tym pliku, czy na początku, czy na końcu tego zbioru danych, zbioru haseł, które zostały tam zawarte, będzie tym naszym poszukiwanym. No i mamy znalezione, prawda? Znaleźliśmy, że hasło jest bowler. Bowler, pobieramy sobie w takim układzie nasze hasło bowler, które zostało znalezione w wyniku przeszukiwania bazy haseł. Kopiujemy sobie bowler i wpisujemy w naszym formularzu. Username jest admin i hasło nasze bowler. W momencie zalogowaliśmy się, otrzymaliśmy naszą flagę, czyli zdobyliśmy pierwsze danie, wykonaliśmy, wpisujemy tutaj naszą wartość tej liczby, wysyłamy i w tym momencie wykonaliśmy pierwsze zadanie, znaleźliśmy hasło dla użytkownika o niskiej złożoności.